Witajcie! Dziś opowiem Wam o tym, kiedy mieszkania staną się dostępniejsze dla zwykłych obywateli naszego kraju i dlaczego, mimo wielu programów, które miały zwiększyć tę dostępność, do tej pory nikomu nie udało się tego zrealizować. W tej audycji przedstawię Wam konkretne czynniki gospodarcze wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie dostępu do mieszkań. Pokażę, na co możemy mieć wpływ, a co przychodzi do nas z zagranicy. Wytłumaczę także, dlaczego do tej pory odnosimy niemal wyłącznie porażki w tym, aby mieszkania stały się dostępniejsze dla zwykłych ludzi. O wszystkich tych sprawach opowiem w tej audycji, więc obejrzyj ją, jeśli chcesz w najbliższym czasie kupić lub sprzedać mieszkanie albo inną nieruchomość lub tylko dowiedzieć się, co w trawie piszczy na rynku nieruchomości. Zapraszam do oglądania. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej o obrocie nieruchomościami, skorzystaj z kursów na stronie symen24.pl. W tej audycji poruszę najistotniejsze problemy wpływające na dostępność mieszkań, a są nimi dostępność terenów budowlanych, materiałów i robocizny, koszty pieniądza, system prawny związany z budowaniem nowych domów, ich eksploatacją oraz obrotem nieruchomościami, system podatkowy związany z obrotem i posiadaniem nieruchomości. I pewnie, jak już zauważyliście, wszystkie te 4 wcześniej wymienione determinanty tak naprawdę zależą w mniejszym lub większym stopniu od systemu zarządzania państwem, o czym powiem na końcu audycji. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli dostępność terenów budowlanych, materiałów i robocizny. Listę tę można rozszerzyć również o energię, transport itd. Wszystkie te czynniki z pewnością wpływają na koszty budowy nowych mieszkań i jakiekolwiek braki z pewnością podnoszą cenę, którą trzeba zapłacić za nowe mieszkanie lub za nowy dom. Ale czy w Polsce brakuje terenów, na których można wybudować? W wielu lokalizacjach pod względem, w cudzysłowie, technicznym z pewnością takich braków nie ma. Weźmy przykład Warszawy. Mówię o niej tylko dlatego, że jest największym miastem w Polsce, ale bardzo dobrze obrazuje problem, o którym chcę powiedzieć. A ten problem dotyczy również innych miast i miasteczek. Czy wiecie, że w tym mieście ledwie nieco ponad 50% stanowią grunty zabudowane lub zurbanizowane? Pod terminem zurbanizowane kryją się m.in. tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjne, zajęte pod komunikację i inne pozostałe tereny. Przy czym tereny mieszkaniowe wynoszą nieco ponad 30% ze wszystkich terenów zurbanizowanych, które, jak przypominam, stanowią nieco ponad 50% wszystkich terenów Warszawy. Krótko mówiąc, można przyjąć, że tereny w Warszawie zabudowane mieszkaniami stanowią mniej niż 1/5 powierzchni całego miasta. Odnosząc się do całej powierzchni Warszawy, warto zapytać, co znajduje się na ponad 40% powierzchni miasta. Po pierwsze, mamy potężny udział użytków rolnych i w innych miastach jest tak samo. Do tego dochodzą grunty leśne lub zadrzewione, grunty pod wodami i jakieś jeszcze inne pozostałe grunty. Być może Was to zszokuje, ale w Warszawie i w wielu innych miastach grunty rolne mogą stanowić około, a nawet więcej niż 1/4 powierzchni miasta. Na usta ciśnie się pytanie, czy po to stworzono miasta, żeby w ich środku była wieś? Czy to nie jest absurd? Oczywiście rozumiem, że w mieście potrzebne są tereny przeznaczone pod rekreację i tak szczerze mówiąc, bardziej rozumiem obecność lasu, będącego jakimś rodzajem parku, niż wioski ze świnkami, kurkami i kozami. Dlaczego tak się dzieje? Czasem mamy do czynienia z niechęcią lub nieudolnością w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Często mamy też do czynienia ze zwykłym wygodnictwem lub brakiem wyobraźni urzędników albo z brakiem wiedzy mieszkańców gminy.
W dodatku w większych gminach relacja pomiędzy mieszkańcem, radnymi lub urzędnikami jest znacznie bardziej rozluźniona niż w mniejszych gminach. Bywa, że urzędnikom nie zależy na tym, aby powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo dzięki brakowi tego planu wydaje im się, tym urzędnikom oczywiście, że mają więcej władzy. Bywa, że mieszkańcy jak lew bronią swojej ojcowizny, przy czym często robią to absolutnie irracjonalnie i z ujemnym wpływem na swój majątek. Ale cóż zrobić, skoro oni o tym nie wiedzą? Czasami urzędnicy, doświadczeni kontaktami z mieszkańcami, przeprowadzają stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że kultywują na terenie wiejskim utrzymanie typowo wiejskiego podziału gruntu na długie, wąskie działki bez wyznaczania dróg poprzednich. Uczestniczyłem w wielu takich spotkaniach i powiem szczerze, że nie dziwię się urzędnikom, bo jak oni proponują te drogi, na przykład poprzeczne, no to wielu krzyczy: stracimy, zabierają nam ziemię, nie wiedząc, że dzięki temu ich ziemia znacznie zyskuje na wartości. No ale cóż, to jest koszt braku wiedzy. To wszystko sprawia, że w kraju mamy ogromną podaż terenu, który fizycznie można by spokojnie zabudować, ale wspomniane wyżej czynniki powodują, że te tereny nie nadają się do zabudowy ze względów formalnych. Jeśli chodzi o dostępność materiałów budowlanych, to już dawno minęły czasy socjalistycznego niedoboru wszystkiego i przez większość ostatnich lat, z wyjątkiem okresu związanego ze skutkami pandemii COVID, nie było problemu z ich dostępnością. Oczywiście zawsze można narzekać na ceny i to jest normalne. I warto zauważyć, że ceny wielu materiałów budowlanych są dyktowane przez świat. To widzimy na przykład po cenach stali, która w związku z COVID-em nagle poszybowała niemal do nieba, a teraz jest ponad 2 razy tańsza stali budowlanej, zbrojeniowej. Przecież takie rynki jak stal i na przykład miedź to są rynki globalne. Inne też. Podobnie jest z cenami energii, wpływającymi nie tylko na cenę produkcji, ale również na transport. Jeśli zaś chodzi o przyszłość, to z powodu zmian w dyrektywie EPBD, mówiącej m.in. o walce z nieefektywnością energetyczną budynków oraz dyrektywie ETS2, wpływającej na koszty energii, można się spodziewać wzrostu cen materiałów budowlanych, a także transportu, co będzie się przekładać na koszty budowy. No i na koniec robocizna. W Polsce mamy spory deficyt rodzimych robotników budowlanych i musimy zatrudniać imigrantów. W dodatku wśród osób chcących wybudować dom lub kupić mieszkanie istnieje mentalny opór wobec wszelkich prefabrykowanych, modułowych lub szkieletowych technologii budowy domów. A ten opór w oczywisty sposób przekłada się na preferowanie budownictwa tradycyjnego. Przecież deweloperzy nie będą budowali tego, czego nie będzie chciała kupować większość nabywców. No to dość logiczne. Nie wykluczam jednak, że z czasem brak siły roboczej i koszty spowodują zmianę nastawienia do technologii budownictwa innych niż dziś uważane za tradycyjne. Dlaczego podkreślam słowo dziś? Dlatego, że te tradycyjne metody u nas na przestrzeni wieków zmieniały się, o czym niewielu pamięta. Nie od początku Polska była murowana. Podsumowując ten temat, można powiedzieć, że mamy wąskie gardła po stronie robocizny, rysujący się problem ewentualnego wzrostu cen materiałów budowlanych wynikający m.in. z regulacji tworzonych poza naszym krajem oraz potężny problem z planowaniem przestrzennym w gminach. Ten ostatni byłoby najłatwiej rozwiązać, ale do tego trzeba chętnych urzędników i świadomych mieszkańców. A dlaczego ja powiedziałem wcześniej, że rozumiem urzędników, że nie wszystko chcą proponować? No bo po prostu oni, jak już widzieli i byli parę razy dotknięci czy też obrażani na spotkaniach, kiedy przedstawiali nowy plan zagospodarowania przestrzennego, no to oni chcą mieć święty spokój i nie chcą słyszeć tych awantur i nie chcą być po prostu obrażani. To normalna reakcja ludzka. Ogromny wpływ na dostępność mieszkań ma również determinant drugi, czyli koszt pieniądza. I tu od razu muszę zaznaczyć, że w naszym kraju koszty pieniądza są inne dla przedsiębiorcy budującego domy i inne dla części
podkreślam, części wybrańców mogących kupić mieszkanie na warunkach uprzywilejowanych. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to ich obecną sytuację mogę podsumować krótko. Koszty kredytu są wysokie. Natomiast jeśli chodzi o kupujących, to w tej chwili koszty kredytu są wysokie, ale w XXI wieku były 3 i planowany jest 4. program mający dostarczyć wybranej części nabywców możliwość dostępu do tańszego pieniądza. Zauważcie, że powiedziałem, że były 3 takie programy, a mieszkania nadal uważane są za trudno dostępne. O co tu chodzi? Być może te 3 programy nie sprawdziły się. Dlaczego zatem planowany jest 4. podobny program, zwany kredytem 0%? O tym opowiem, gdy będę omawiał determinant 5. Zauważę też, że większość ludzi uważa, iż najistotniejszym skutkiem programu Bezpieczny Kredyt 2% był ogromny wzrost cen mieszkań. Można powiedzieć, że skutek był odwrotny od zamierzenia i to chyba nie po raz pierwszy w naszym kraju. Determinant 3. System prawny. Jeżeli kiedykolwiek z pozycji inwestora zmierzyliście się z budową osiedla, domu lub czegokolwiek innego, to z dużym prawdopodobieństwem doświadczyliście działania naszego skomplikowanego prawa budowlanego w teorii i w praktyce. Zdarzają się wyjątki, ale z reguły droga do rozpoczęcia budowy jest drogą przez mękę. Gromadzenie mnóstwa, tak naprawdę często zbędnych dokumentów, uzyskiwanie zgód, protesty, trwające w nieskończoność rozpatrywanie odwołań itp. zajmuje mnóstwo czasu, przez co rosną również koszty inwestycji. Finalnie, jeżeli chodzi o działalność deweloperską, i tak zapłacą ci, którzy kupują mieszkania. Zdarzają się kuriozalne sytuacje, na przykład takie, gdy zabraniają ci rozpoczęcia budowy, ponieważ na środku placu stoi stara szopa, a w tej szopie zgodnie z przekonaniem wyłącznie jakiegoś urzędnika może mieszkać nietoperz. Nikt tego nietoperza wprawdzie nigdy nie widział, ale istnieje taka możliwość. Jak sądzisz, co mogłoby przekonać tego urzędnika, aby przestał widzieć tego nietoperza? Jeśli wiesz, to napisz w komentarzu. Oczywiście rozumiem, że potrzebna jest jakaś prawna regulacja dotycząca budownictwa, ale czy naprawdę na poziomie państwa trzeba regulować liczbę miejsc parkingowych w jakiejś koziej wólce? Dlaczego nie zostawić tego lokalnym władzom, które przecież najlepiej znają swój teren? Nie chcę teraz rozwijać tego tematu, bo to jest temat rzeka i tak naprawdę dla fachowców. Zwracam jednak uwagę, że ten nadmiar biurokracji uniemożliwia lub zniechęca wielu inwestorów, którzy mogliby rozpoczynać budowę małych domów lub małych osiedli. Rynek zostaje pozostawiony dużym deweloperom, którzy mają profesjonalne działy rozwiązujące te problemy, ale którzy również nie są zainteresowani budowaniem małych osiedli, czy też pojedynczych małych domów i w dodatku w małych miejscowościach. Dlatego per saldo jest mniej mieszkań w budowie. To dosyć oczywiste. Z tym tematem również wiąże się budownictwo socjalne, mieszczące się w czymś, co obecnie nazywamy budownictwem społecznym. To zawsze taka ładniejsza nazwa. Z założenia w ramach takiego budownictwa powinny powstawać mieszkania przeznaczone na tani wynajem. Postulaty są piękne, tak jak piękne jest hasło mieszkanie prawem, a nie towarem. Podobne programy były już w tym wieku i nie można powiedzieć, aby odniosły spektakularny sukces. A o nowych programach jak na razie słyszymy same ogólniki. Gdy dojdzie się do szczegółów, to będzie problem. No bo przecież takie budownictwo będzie robione z pieniędzy podatników, a podatnicy mają prawo wiedzieć, kto dostanie mieszkanie za ich pieniądze. Czy beneficjentami będą ich dzieci, a może chodzi o zupełnie obcych ludzi. Dlaczego ktoś ma się dokładać do czyjegoś dobra? Jaka skala ma być tej socjalnej pomocy? Czy to będzie tak jak z 800+,
czyli z programem, w którym nawet milioner dostaje 800 zł na dziecko i przypomnijmy, programem, który miał zwiększyć dzietność, a zupełnie się do tego nie przyczynił. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach i taką kością niezgody zawsze będzie ustalenie, kto ma dostać te mieszkania socjalne, zwane społecznymi. Są też pomysły, aby samorządy wprowadziły szybką ścieżkę dawania deweloperom lepszej możliwości zabudowy jakiegoś terenu, cokolwiek to znaczy, ale taki postulat dokładnie padł. W zamian za to deweloper miałby na określoną ilość lat oddawać pewną pulę mieszkań samorządowi, który mógłby te mieszkania wynajmować. Czyli też mam rozumieć, że jeżeli deweloper się nie zgodzi, to urzędnicy będą mu celowo dawali gorsze warunki budowlane? No nie bardzo, to jest to zrozumiałe. Pytanie brzmi, czy deweloper naprawdę ma w tym interes? A drugie pytanie, jak zmienić mentalność gminy, aby mogła coś komuś dać, skoro ona posiadanie własnych terenów traktuje jak rezerwę złota złożoną w Forcie Knox? Innym pomysłem jest zlecenie deweloperom budowy osiedli w ramach budownictwa społecznego. Dlaczego ma to być zlecane deweloperom, a nie generalnym wykonawcom? Przecież od zarządzania budową jest generalny wykonawca. Przecież deweloper to coś więcej. To ktoś, kto chce zarabiać na zaplanowanym przez siebie procesie tworzenia zamierzenia budowlanego. Od pomysłu do finalnej sprzedaży. Dlaczego miałby budować coś dla swojej konkurencji, czyli budownictwa społecznego? Chyba tylko dlatego, żeby dostać swoją marżę deweloperską, czyli coś, co jest ponad wszystkimi kosztami budowy związanymi z projektem, ziemią, materiałami, robocizną, kosztem generalnego wykonawstwa, kosztem finansowania itd. Pustostany i ich zagospodarowanie. Kolejny temat, tym razem z pogranicza prawa oraz systemu podatkowego. Te pustostany są mityczne i ich zagospodarowanie i lekarstwem będące na nasze budownictwo też jest częściowo w związku z tym mityczne. W wielu medialnych wypowiedziach rozmaitych osób podających się za specjalistów widzę informacje o tym, że liczba pustostanów jest taka sama lub mniej więcej taka sama jak liczba brakujących mieszkań. I w związku z tym właściwe zagospodarowanie tych pustostanów powinno całkowicie zaspokoić brak mieszkań. Rzadko słyszałem większą bzdurę. Po pierwsze, znaczna część tych pustostanów jest w miejscach, w których nikt nie chce mieszkać. Po drugie, wiele z tych pustostanów jest w stanie technicznym lub znajdują się one w budynkach, których stan techniczny powoduje, że ich remont jest ekonomicznie nieuzasadniony. I po trzecie, to prawda, że część z tych stanów stanowią mieszkania w dobrym stanie, w dobrej lokalizacji, ale są one przez dłuższy czas niezamieszkane lub są traktowane jako drugie mieszkanie i zamieszkiwane okresowo przez kogoś, kto na przykład bazowo mieszka w jednym miejscu, ale połowę swojego czasu spędza w zupełnie innej miejscowości i woli mieszkać we własnym mieszkaniu niż w hotelu. Dlaczego? Bo tak dyktuje mu życie i na przykład praca. No i determinant czwarty, podatki. Od lat w naszych mediach pojawia się temat podatku katastralnego, który tak naprawdę jest tematem straszakiem. Populiści ze wszelkich partii straszą wejściem tego podatku i tym, że on zrujnuje wszystkich Polaków. W dodatku straszą czymś, o czym nie ma dyskusji w poważnej debacie. Nikt nie proponuje ani sposobu pobierania tego podatku, ani jego wysokości. Krótko mówiąc, straszą dla samego straszenia i dla zdobywania poklasku swoich wyborców. No przecież opowiadają o czymś, czego nie ma. Jak można straszyć czymś, czego nie ma i propozycją? Tylko słowem, podatek katastralny. Ostatnio wiceminister z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z ramienia Lewicy przedstawił pomysł czegoś w rodzaju podatku od pustostanów, czyli takiej protezy podatku katastralnego. Z jego wypowiedzi wynika, że podatek taki powinien być wprowadzony przez samorządy i działać lokalnie. Dotyczyć mieszkań, które przez jakiś czas stoją puste. Oczywiście konkretów tego rozwiązania nie podał, opowiadał za to o tym, co jest na świecie. No dobrze, jak mamy to zrobić? Bo na przykład, czy ten czas pustego mieszkania
ma być kilka miesięcy, kilka lat, jaka ma być stawka, kto to będzie sprawdzał. Jak dla mnie to kolejne populistyczne hasło, a nie działanie prowadzące do rozwiązania istoty problemu. Na tym kanale wielokrotnie mówiliśmy zresztą o wszelkich podatkach, opłatach związanych z obrotem nieruchomościami i tak dalej. I wielokrotnie też podkreślałem, że te opłaty, ten system mówi Ci: trzymaj nieruchomość, nie puszczaj w obrót, nie rób nic. Broń Boże, bo jak coś zrobisz, to zaraz się narazisz na podatek. Jest to system absolutnie antyinwestycyjny, blokujący obrót na rynku nieruchomości. A tak nie powinno być i należy po prostu zmienić system podatkowy. Ale kto to zrobi? Kto będzie miał taką odwagę? I teraz mamy w związku z tym determinat 5. Wieloletnia niezdolność państwa do rozwiązania problemu dostępności mieszkań. Dlaczego tak się dzieje? Najpierw krótka historyjka poglądowa, bajka. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, była sobie mała wioska o nazwie Spokojna Dolina. W tej wiosce żyli 2 bracia przyrodni, których matka, mądra kobieta o imieniu Solida, starała się wychować ich na dobrych ludzi. Jednak ojcowie chłopców byli bardzo różni. Jeden z braci miał ojca gospodarczego socjalistę, który wierzył w równość dla wszystkich, a drugi miał ojca liberała, który stawiał na wolność i indywidualność. Bracia, choć kochali swoją matkę, często się spierali. Ich wioską rządził wójt o imieniu Lewa, który dbał o porządek w dolinie. Co jakiś czas mieszkańcy wybierali nowego wójta, ale tym razem bracia postanowili wspólnie zjednoczyć siły i odsunąć Lewę od władzy. W wyborach wygrali, ale zamiast cieszyć się wspólnym sukcesem, natychmiast zaczęli się kłócić o to, kto z nich ma być nowym wójtem. Ja powinienem być wójtem, krzyczał starszy brat, syn socjalisty. Ja znam potrzeby wszystkich mieszkańców. Nie, to ja mam prawo być wójtem, odpowiadał młodszy brat, syn liberała. Tylko wolność sprawi, że wioska rozkwitnie. Choć obaj mieli dobre intencje, nie potrafili dojść do porozumienia, więc postanowili rządzić naprzemiennie. Raz jeden brat siedział w wygodnym fotelu wójta, a drugi rządził z tylnego siedzenia, a potem zamieniali się miejscami. Każdy z nich oskarżał drugiego o złośliwości i błędy. Starszy brat mówił, że młodszy łamie prawo, a młodszy twierdził, że starszy robi to samo. Mieszkańcy Spokojnej Doliny nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Bracia, zamiast dbać o ich potrzeby, kłócili się bez końca. Każdy z nich rządził według zasady: car jest dobry, ale to bojarzy są winni. I tak, choć minęło wiele lat, obaj bracia wciąż trzymali się władzy, nie chcąc jej oddać. A gdy ich popularność spadała, gniewali się na swoich doradców, urzędników i pomocników, obwiniając ich za wszystko, co szło nie tak. Tymczasem światli mieszkańcy doliny czekali z nadzieją, aż bracia wreszcie ustąpią miejsca młodszym, którzy mogliby rządzić w zgodzie i rozwijać wioskę. Ale jak długo można było tolerować kłótnie i gniew? W miarę upływu lat bracia stawali się coraz bardziej zgorzkniali, a wokół siebie mieli coraz mniej ludzi, którym mogli zaufać. I tak w Spokojnej Dolinie czas płynął, a mieszkańcy, choć zmęczeni ciągłymi sprzeczkami braci, wciąż mieli nadzieję, że pewnego dnia nadejdzie nowy, lepszy czas. Czy coś Wam to przypomina? Czego zatem potrzeba, aby mieszkania w Polsce stały się dostępniejsze dla każdej osoby w naszym kraju? Po pierwsze, trzeba pozwolić, aby problem zaczęli rozwiązywać prawdziwi fachowcy, a nie osoby zapatrzone w słupki popularności przedstawiane przez badania opinii społecznej lub jacyś polityczni nominaci bez żadnej wiedzy. Po drugie, trzeba gruntownie zreformować prawo, upraszczając wszystkie procedury związane z procesem budowlanym. Po trzecie,
Należy doprowadzić do tego, aby obywatele zrozumieli, że stan planowania przestrzennego w gminie wpływa na ich bogactwo i na ich dostęp do mieszkań. Może dopiero wtedy obywatele wywrą stosowny wpływ na władze gminy i nie będą tak bierni, jak są teraz. Przecież, jak powiedziałem na początku audycji, ziemi technicznie, w cudzysłowie, nadającej się do zabudowy jest u nas wiele. Ale co zrobić, kiedy 1/4 miasta to wieś? I tak szczerze mówiąc też Polska, większość Polski leży w łatwym terenie do budowy. Przecież mamy kraj raczej płaski. Po czwarte, należy zlikwidować dotacje, które deformują rynek nieruchomości. Po piąte, należy do rozsądnego minimum ograniczyć budownictwo socjalne, ale jednocześnie prowadzić prawodawstwo promujące inne formy budownictwa niż deweloperskie, bo nic tak dobrze nie wpływa na rynek jak konkurencja. Dzisiaj mamy po prostu, można powiedzieć, monokulturę budownictwa deweloperskiego i istniejące równolegle budownictwo indywidualne, ale ono odnosi się głównie do domów jednorodzinnych, a zostały zapomniane takie formy jak na przykład budownictwo spółdzielcze, które oczywiście cieszyło się złą sławą, czasem nawet zasłużenie, ale tak naprawdę wymyślone zostało już w XIX wieku i jeżeli nie było zdeformowane, to potrafiło budować naprawdę efektywnie, tanio i bardzo dobrze i bardzo ciekawe nieruchomości. Tego dowodzi historia naszego kraju. O tym zresztą były programy na naszym kanale. Są, możecie sobie je obejrzeć. Po szóste, należy zakończyć programy dopłat do kredytów, które tak naprawdę sprawiają, że banki nie muszą konkurować ze sobą klientów, ponieważ mają dziesiątki tysięcy klientów napędzanych im przez państwo. Przykładem może być właśnie bezpieczny kredyt 2% i niemal 100 tysięcy kredytów mieszkaniowych, z których wiele przyznano osobom, które nie dostałyby tych kredytów, gdyby nie ten program. Po siódme, należy w sposób racjonalny i rzetelny podejść do liczby pustostanów i do ich remontów. Należy również przemyśleć, czy warto prowadzić remonty ekonomicznie nieopłacalne tylko dlatego, że jakaś kamienica jest pseudo-zabytkiem z początków XX wieku, a takie rzeczy się dzieją. Na takie kamienice szkoda czasami pieniędzy, tym bardziej, że ich remonty mogą kosztować drożej niż wyburzenie i budowa od początku czegoś nowego i porządnego. Czy trzeba konserwować wszystkie takie starocia? Część może jest coś warta, ale nie wszystko, na pewno. Po ósme, i chyba najtrudniejsze, należy odpolitycznić wszelkie działania związane z rynkiem nieruchomości. Trzeba śmiało podejmować decyzje likwidujące podatki karzące za aktywność, jak na przykład pseudopodatek, czyli tak zwaną rentę adiacencką związaną ze sprzedażą nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wprowadzić system podatkowy zachęcający do obrotu nieruchomościami i do aktywności, a nie do przetrzymywania nieruchomości i traktowania tych nieruchomości jak diamenty lub złoto. Od razu też dodam, że takie coś byłoby również dobre dla właścicieli nieruchomości, bo na przykład w ostatnich latach mieliśmy moment, kiedy wiele osób kupiło mieszkanie i jednocześnie te w jednym terminie kupowali w okolicach COVID-u, uciekając przed zerowymi stopami i chcących ochronić swoją gotówkę. Ze strachu przed konsekwencjami wynikającymi z ustawy o ochronie lokatorów i też straszeni tym, co czytają w mediach, te osoby boją się te mieszkania wynająć, traktują je po prostu jak złoto. I wiecie, kiedy oni je sprzedadzą? Ja wam daty nie podam, ale powiem tak jak je kupowali w jednym terminie, tak wszyscy razem będą je w tym samym terminie sprzedawać. Tak było na przykład podobnie bardzo z cebulkami tulipanów, które były najpierw kupowane, a potem nagle ludzie stwierdzili, a po co nam ta cebulka? I wszyscy chcieli sprzedać. I to był znany w ekonomii krach. Czy te postulaty mogą kiedykolwiek się spełnić? Moim zdaniem tak, ale dopiero wtedy, gdy zniknie wodzowski styl zarządzania państwem. Zarządzania prowadzonego od ataków wściekłości do ataków wściekłości
jednego lub drugiego wodza będącego już w wieku emerytalnym, zarządzania motywowanego i napędzanego oglądaniem słupków popularności w badaniach opinii społecznej, zarządzania zniechęcającego fachowców do pracy na rzecz państwa. Przecież każdy fachowiec ceni siebie, bo wie, że ma unikalną wiedzę i że znajdzie pracę spokojnie poza administracją państwową. A przy takim wodzowskim stylu zarządzania, niezależnie, bo to w kilku partiach naszych, to tam pozostają tylko tacy, którzy wiszą na klamce u drzwi do tego swojego wodza, bo są od niego całkowicie zależni, czy on ich wstawi na jakieś listy wyborcze, czy nie. Żaden szanujący się fachowiec nie przyjdzie do takiej pracy i nie będzie się narażał na jakieś obrażanie w mediach i mówienie: ja jestem wódz dobry, a wy jesteście źli i macie się tutaj korzyć i spowiadać. A drugi wódz zresztą działający dość podobnie. Powiesz, że jestem marzycielem. Pewnie jestem. Ale co mam zrobić, skoro nadzieja umiera ostatnia i mam nadzieję, że kiedyś w Polsce wreszcie zaświeci słońce dla polskiego rynku mieszkaniowego. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, a jeżeli potrzebujesz wiedzy takiej twardej o obrocie nieruchomościami, zajrzyj na stronę cement24.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo kursów, w tym kursy online o obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.